Riviera turecka jest pełna antycznych zabytków. Jednym z nich jest wspaniale zachowany teatr rzymski w starożytnym Aspendos, znajdującym się w bliskiej odległości od Belek czy Side. Można tam bez problemu dojechać na własną rękę. Jak odwiedzić kompleks starożytnych zabytków, aby całość wyniosła niewiele więcej niż cena wstępu do teatru? O tym właśnie opowiadamy w tym filmie. Trzydzieści wieków temu grupa greckich kolonistów wylądowała na wybrzeżu Riviery. W głębi lądu zbudowali miasto na idealnie nadającym się do obrony wzgórzu. Prawdopodobnie w tym miejscu istniała już prymitywna osada lokalnej ludności, ale dopiero za sprawą Greków zaczęła się rozwijać. W Turcji jesteśmy poza sezonem, kiedy ruch turystyczny jest znikomy. Dlatego ustaliliśmy, że miasto odwiedzimy na własną rękę. W tym celu wybraliśmy się do Serik, stolicy dystryktu. Jadąc marszrutką dotrzemy do centrum miasta, niedaleko ogromnego meczetu. Z centrum kierujemy się na wschód, a następnie skręcamy w jedną z głównych ulic wylotowych prowadzącą do meczetu Belpinar. Za meczetem skręcamy w prawo. Teraz zostało kilka kilometrów prostej drogi. Na trasie spotkaliśmy kilka dziwnych znaków. Zastanawiamy się, czy to są dziury po kulach. Już nie pierwsza taka tablica. Czy to jest jakiś sport narodowy, że strzelają? Chyba. Idziemy dalej. Zanim dotarliśmy do teatru, chcieliśmy z bliska zobaczyć ruiny akweduktu, często pomijane przez turystów. To ważny punkt wycieczki, ponieważ akwedukt będziemy mogli zobaczyć później z góry, gdy jego ogromne arkady będą wyglądać jak konstrukcja z klocków. Wtedy zrozumiemy, jak wielka to była budowla. Teatr rzymski w Aspendos został zbudowany w II wieku naszej ery za panowania cesarza Marka Aureliusza. Uważany jest za najlepiej zachowany teatr czasów antycznych. To idealny przykład rzymskiej sztuki budowlanej, doskonale wkomponowanej w krajobraz. Fasada teatru, w której znajduje się skene, czyli garderoby aktorów, jest dwukondygnacyjna. Niegdyś była bogato zdobiona dekoracjami, kolumnami i figurami. Na widowni mogło zasiąść 15 000 widzów, których przed upalnym słońcem chroniło szerokie na 8 metrów drewniane zadaszenie. Dziś zobaczymy tylko wystające kamienne kikuty konstrukcji. Teren Aspendos to również wzgórze z bogatą zabudową z okresu rzymskiego. Do najważniejszych należą ruiny stadionu, bram miejskich, agory oraz bazylika. Stadion mijamy wchodząc na wzgórze, do dziś dotrwały jedynie kawałki jego trybun. W o wiele lepszym stanie zachowały się bramy miejskie, szczególnie brama południowa z drogą prowadzącą do agory. Zobaczymy pod nią, częściowo odsłonięty, kanał ściekowy. W centralnej części wzgórza zlokalizowano agorę, czyli miejski rynek. Wokół niej stoją ważniejsze budynki jak Nimfeum, czyli wysoka na 15 metrów fontanna. Niezwykle ważnym miejscem w każdym rzymskim mieście była bazylika. Nazywano tak budynek administracyjny, najczęściej odgrywający rolę hali targowo-sądowej. W uproszczeniu mówiąc, był to po prostu miejski ratusz. Bazylika z halą o wymiarach 20 na 25 metrów musiała wyglądać imponująco. Część handlowa nie przetrwała do naszych czasów, ale po długości fundamentów możemy ocenić, że była jeszcze większa. Na północy wzgórza akwedukt łączy się z miastem. Widziana z tego miejsca wysoka ruina to wieża akweduktu. Jakby w celu porównania
powstała przy niej mała wioska z meczetem i minaretem, który przy akwedukcie wygląda na mikroskopijny. Z tego miejsca zauważymy w oddali drugą wieżę, daleko za ulicą, którą przeszliśmy wcześniej. Wyobraźmy sobie, że pomiędzy obiema wieżami był zawieszony wysoki na 15 metrów arkadowy most akweduktu, po którym spływała woda z oddalonych o 17 km górskich źródeł. Akwedukt jest podobno najlepiej zachowanym zabytkiem tego typu na terenie Turcji. Po oględzinach zabytków udaliśmy się do pobliskiej miejscowości położonej na południu, aby zobaczyć rzekę oraz zrobić zakupy w pobliskim sklepie. Do miasta wróciliśmy taksówką. Odległość z centrum Serik do teatru przeszliśmy na piechotę, to około 10 km. Dzień zakończyliśmy w centrum Serik, gdzie zdążyliśmy jeszcze zjeść kolację. Zamówiliśmy typowego tureckiego kebaba. Dodatkiem była ostra papryczka, a to wszystko w miejscu z widokiem na meczet. Halo! Zakupy się udały? Bardzo. Jest kurtka za 110 zł. Tak? 110 zł chyba. Bardzo dobrej jakości koszulę kupiliśmy. Kupiliśmy również sweterki. No i co? Wracamy do Polski. No, pogratulować. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia. Jeśli planujecie lecieć do Turcji, obejrzyjcie wszystkie nasze filmy z tej serii. Link w opisie do filmu.